Cześć! Witajcie w odcinku świątecznym. W tej lekcji opowiem Wam o polskich tradycjach bożonarodzeniowych. Bożonarodzeniowych? Tak, bo to święto, które obchodzimy 25 i 26 grudnia, nazywa się po polsku Boże Narodzenie. Tak, tak, w Polsce świętujemy 2 dni. 25 i 26 grudnia to dni wolne od pracy. Ale tak naprawdę chyba najważniejsza jest Wigilia, czyli 24 grudnia. To nie jest oficjalnie dzień wolny od pracy i wiele osób pracuje. Sklepy są otwarte, ale zwykle krócej. Ludzie szybko wracają do domów, żeby przygotować kolację wigilijną, która jest bardzo ważna w całym Bożym Narodzeniu. Kolacja wigilijna jest bezmięsna. Nie jemy w Wigilię mięsa i nie pijemy alkoholu, tak tradycyjnie. Dlaczego? Bo to jeszcze nie są święta. Wtedy jest jeszcze post, czyli czas, w którym katolicy nie powinni jeść mięsa i pić alkoholu. Bardzo wiele osób zasiada do kolacji wigilijnej około godziny 17. Dlaczego? Bo tradycyjnie powinniśmy zacząć kolację wigilijną, kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. A zimą ciemno jest już o 16. Dzieci wypatrują tej pierwszej gwiazdki, czy ona już jest na niebie, bo oczywiście chcą jak najszybciej dostać prezenty. Tak, tak, w Polsce dajemy sobie prezenty 24 grudnia, ale będę jeszcze o tym mówić. Przy stole wigilijnym zostawiamy też jedno wolne nakrycie, czyli puste krzesło, puste talerze, kubek, sztućce. Dlaczego? Ponieważ w Biblii jest napisane, że zanim Jezus się urodził, to jego matka Maryja i jej mąż Józef podróżowali i szukali miejsca, w którym mogliby spać. Ale nikt nie chciał ich przyjąć. Dlatego musieli spać w stajni ze zwierzętami. I na pamiątkę tego właśnie wydarzenia zostawiamy wolne miejsce przy stole, a pod obrus, czyli pod ten materiał, który mamy na stole, wkładamy sianko. Normalnie mówimy siano. Siano to jest sucha trawa, ale na Boże Narodzenie jest sianko. Dlaczego? Bo jest go troszeczkę, tak symbolicznie. To znów ma symbolizować to, że Jezus urodził się w stajni, czy jak mówimy w stajence, i leżał na sianie. Na początku kolacji wigilijnej w każdej polskiej rodzinie jest opłatek i dzielimy się opłatkiem, albo mówimy też łamiemy się opłatkiem.
Płatek może być taki mniejszy, może być taki większy. Dobrze tego chyba nie widać, ale tu są takie rysunki, ilustracje na tych opłatkach. One są naprawdę bardzo ładne. Co robimy z opłatkiem? Podchodzimy do każdej osoby, z którą siedzimy przy stole wigilijnym i składamy sobie życzenia. Mówimy wesołych świąt, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, spełnienia marzeń, żebyś był szczęśliwy, szczęśliwa każdego dnia i wszystkiego dobrego w nowym roku. Na przykład, oczywiście możemy powiedzieć coś bardziej osobistego, jeśli dobrze znamy tę drugą osobę. A potem ja biorę kawałek z opłatka tej drugiej osoby i go jem, a ta druga osoba bierze kawałek mojego opłatka i go je. Smacznego. To jest tylko mąka i woda. Wesołych świąt. Jeśli podzieliliśmy się już opłatkiem, możemy w końcu jeść. Co jemy? Tradycyjnie na wigilijnym stole powinno być 12 potraw. Zaczynamy od zupy. Najczęściej jest to barszcz czerwony z uszkami. Uszka to są takie malutkie pierogi z grzybami, ale niektórzy Polacy jedzą zupę grzybową albo rybną. I oczywiście mamy dużo ryb, bo tak jak mówiłam, to jest kolacja bez mięsa. Taką tradycyjną świąteczną rybą jest karp. I jemy karpia smażonego, karpia w galarecie, karpia w zalewie octowej. Są różne warianty. I kiedy ja byłam dzieckiem, to było bardzo typowe, że w łazience, w wannie pływał żywy karp. Tak, taki widok widziałam co rok, kiedy byłam dzieckiem i wielu Polaków również. Mam trochę traumę, bo chciałam zobaczyć, jak tata zabija karpia, bo to robi potem ojciec rodziny. No, widziałam. A oprócz karpia jemy też rybę po grecku czasami, czyli taką rybę z pomidorami i z marchewką. Są też śledzie. Śledzie mogą być w śmietanie, w oleju, bardzo również różne warianty. I jemy też na przykład kapustę z grzybami. A już 25 i 26 grudnia jemy bigos. To jest też kapusta z grzybami, ale w bigosie jest mięso. Są różne rodzaje mięsa, więc w Wigilię bigosu jeszcze nie jemy, ale 25 i 6 grudnia, tak, bigos często gości na polskich stołach. Ale wracamy do Wigilii. Co jeszcze jemy? Bardzo często są potrawy z makiem, słodkie. Ciasto makowiec, uwielbiam. Kluski z makiem, makiełki, kutia. Te dania trochę się od siebie różnią, ale generalnie są słodkie i mają mak. Oprócz tego jeszcze tradycyjnie jemy kompot z suszonych owoców. Aha, no i oczywiście pierogi. Może nie w każdym polskim domu je się na święta pierogi, ale w wielu polskich domach jest to tradycyjne bożonarodzeniowe danie. Najedliśmy się,
I była zupa, i ryba, i ciasto, kompot. Co teraz? Prezenty! Prezenty leżą w Polsce pod choinką. Nie w skarpecie, tylko pod choinką. A kto przynosi prezenty? Najczęściej święty Mikołaj. Ale na przykład w Wielkopolsce prezenty przynosi gwiazdor. W południowej Polsce również gwiazdka, dzieciątko czy aniołek, a w niektórych miejscach na wschodzie Polski też dziadek Mróz. Ale najczęściej mówimy, że prezenty przynosi święty Mikołaj. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji. O północy wielu ludzi idzie do kościoła. O północy już jest Boże Narodzenie, jest święto i w kościołach jest specjalna, bardzo uroczysta msza, która nazywa się pasterka. Nazywa się pasterka od słowa pasterz, bo to właśnie pasterze byli pierwszymi osobami, które zobaczyły malutkiego Jezusa. Pasterka może nawet trwać 2 godziny. Może powiecie, to już zjedliście kolację? Dostaliście prezenty? To co robicie 25 i 26 grudnia? Co robimy? Jemy, 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 pijemy, 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 odwiedzamy rodzinę i odwiedzamy znajomych. Bardzo dużo ugotowaliśmy i teraz musimy to wszystko zjeść. Wtedy już można jeść mięso i można pić alkohol, więc świętujemy na całego. Tak wyglądają polskie święta Bożego Narodzenia. Kochani, to jest ostatni filmik w tym roku. Za tydzień nie będzie lekcji wideo na YouTubie, bo mam wolne, odpoczywam. Następna lekcja wideo będzie już w nowym roku. Ale pamiętajcie, że mam wiele innych lekcji wideo na moim newsletterze. Jeśli zapisaliście się na mój newsletter, a jeśli nie, to zróbcie to koniecznie. Gdzie są te lekcje? Na mojej stronie polishwithdorota.pl. Zapiszcie się na mój newsletter i w sekcji Member Area na mojej stronie dostępne są wszystkie lekcje z newslettera, które wysyłałam do Was w tym roku. Każda lekcja ma ćwiczenia, więc jeśli nie zrobiliście jeszcze tych ćwiczeń i nie widzieliście wszystkich lekcji wideo, to teraz myślę, że będziecie mieć trochę więcej czasu, żeby do tego wrócić. Bardzo Was do tego zachęcam. Uczcie się polskiego, mówcie po polsku, a tymczasem żegnam się z Wami, ale zanim jeszcze powiem Wam papa, to oczywiście chcę złożyć Wam wszystkim bardzo serdeczne życzenia. Dużo zdrowia, dużo radości, dużo szczęścia, spełnienia marzeń, spełnienia w każdej dziedzinie życia, w domu, w pracy. Trzymajcie się ciepło, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Życzy Dorota. Dzięki i pa pa!